Jest godzina 1:26, początek października, Sydney, Australia, temperatura 27 stopni, Sydney City Tour, część trzecia, Easy Vlog, zapraszam. Zobaczcie, jakie cruisery tutaj przypływają. Nie wiem, ile to ma pięter, ale jest bardzo wysoki. Można stąd popłynąć w zasadzie do każdego zakątka świata. Nie mam biletu, także nie wpuszczą mnie na ten statek, ale fajnie popatrzeć. A to jest terminal. Ludzie udają się na odprawę. Pacific Adventure. Nie wiem, jak ująć tą kamerę, żeby wam pokazać wielkość tego statku. Kreatywność moich widzów jest wspaniała. Właśnie otrzymałem filmik od szczęśliwego zwycięzcy, pana Wojtka z Warszawy, który wygrał ode mnie paczkę kawy. Wysłałem pocztą, szczęśliwie dotarła. Pan Wojciech nagrał krótki filmik. Zobaczcie. O, na mój diablaka rozporek. To nie wygląda jak prawdziwek albo jak muchomorek. Bożeż ty mój. To obiecana kawa od Easy'ego. Dziękuję. Bardzo dziękuję ci, mój serdeczny australijski kolego. Widz, Easy Vlog, widz. Szlak jest przetarty. Paczki dochodzą. Śledźcie uważnie kolejne vlogi. Może znowu wymyślę jakiś konkurs. Jesteśmy na Circular Quay i udajemy się w stronę CBD ulicą George Street oraz Pitt Street. Kolejna taksówka wodna. Pan kapitan czeka na klienta. Zacumował tuż przy Sydney Opera House. Kolejny ciekawy budynek. Ok, wbijamy się do miejskiej dżungli. Lecimy do centrum. W Sydney jest zróżnicowana forma lokomocji. Można jeździć tramwajem, pociągiem, łódką, łodzią, taksówką. Wypożyczyć można rower do wyboru, do koloru. To jest Sydney. Tu się ciągle pracuje. Tu się buduje na okrągło. A to jakieś Opal Muzeum. Idę zobaczyć. Stare kamienie. Może coś spędzę. Dobra. Powiedzmy, że Australijczycy wykopali to 2000 lat temu. Oczywiście taki żart. Miasto żyje, tu się robi interesy, tu się buduje, tu się kupuje, tu się sprzedaje. Czuć w powietrzu pieniądz. Słuchaj, dzwony. Na Sydney jest w pierwszej dziesiątce najdroższych miast do życia. No, ceny wiadomo, drogie. No i oczywiście please help me. A to jest MLC Center. 25 Martin Place. No, bardzo ciekawy budynek. Takie przejście
zabezpieczone dachami między budowami, to w Sydney normalka, tak żeby nic na głowę nie spadło. To znajduje się telewizja. Zaraz podejdziemy bliżej i zobaczymy. Kurwa, była telewizja. Wyjebali. Kłamali i wyjebali. Pamiętam, to było studio. Sky News City Studio. A może się przenieśli? Tak, nie ma już telewizji tutaj. Czy zmiany? To ciągle kurwa się zmieniają nazwy firm, przeprowadzają się. Ale że telewizja? Nieźle. Znajdujemy się na Pitt Street. Dużo potwornie bogatych sklepów. Unikatowe rzeczy dla przeciętnego zjadacza chleba nieosiągalne. Także nawet nie będę tam wchodził i wam pokazywał. Nerw mnie bierze. Zostały mi te tańsze sklepy. Ten chłystek w żółtej kamizelce to jest ten, co wrzuca mandaty za złe parkowanie. Hey guys, music? Oh yes. What time you start? Around 4 p.m. I will back. Okay. See you. A tu na górze, oto właśnie, to nazywa się Sydney Tower Eye. Bardzo wysoki budynek, chyba teraz pozycja druga w Sydney. Wjeżdżamy tam na górę i możemy podziwiać miasto 360 stopni z każdej strony. No i normalka. Napierdalanka młotem. Non stop. A ta droga długa jest. Nie wiadomo, czy ma kres. O, wbijamy się tu między budynkami. Widzę jakieś restauracje. Cisza, spokój. A może ja po prostu jestem w jakimś budynku i nie ma przejścia. A, okej. Kolejny food court. No to normalnie można się wszędzie wbijać. Przerwa na lunch. Biurowce, sklepy, restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Fajny design. Zobaczcie, jakie kafejki. W stylu angielskim. O, podoba mi się, fajnie, fajnie. Kolejny kościółek. Bardzo ładny. Teraz w niedługim czasie w Australii odbędzie się referendum. Głosujemy na yes albo na no. Dotyczy to głosu aborgenów w tym kraju, ale więcej nie będę się już wypowiadał na ten temat. Politykę zostawiamy w spokoju. A to chyba najstarsze KFC w mieście. Przynajmniej w bardzo starym budynku. A tam dalej kino, w którym byłem.
A tu ciekawy daszek. Wydaje mi się, że tutaj do Sydney przyjeżdżają najlepsi architekci i bardzo ponosi ich fantazja. Mistrzostwo świata, jeśli chodzi o architekturę. No ale tak to jest, jak miasto ma kasę, to szaleje z budynkami. Buduje co chce. W pięknym stylu. Z nutą fantazji. Jest się czym pochwalić. To nie są bloki z wielkiej płyty. To jest ciekawy budynek. Kiedyś to był Bank of Australia. W tej chwili to jest pub. To jest pierwszy pub, w którym tutaj byłem. I to jest pierwszy pub, z którego mnie wyprosili za nadmiar wypitego alkoholu. A to jest z kolei World Square, w samym sercu miasta. Idziemy do środka. Mieszkałem tam na 22 piętrze. To było moje pierwsze mieszkanie tutaj w Sydney. Jesteśmy w World Square. To jest kwadrat w centrum miasta, gdzie krzyżują się George Street, Liverpool Street, Pitt Street. Taki kwadracik z wieżowcami. W podziemiach jakieś markety, restauracje. Oraz na pierwszym piętrze też jest fajna restauracja, która nazywa się Bavarian, czyli niemiecka kuchnia. Ale w tej chwili niestety zamknięte. Najlepsze piwo tutaj w Sydney. Dobra pizza. Kiełbaski. Kurwa, otwarte. Idę do środka. Zobaczymy. No otwarte tu. Dopiero otwierają. Jeszcze muzyka na dodatek napierdziela w środku, także nic nie nagram. Idziemy dalej. No co może być? Kolejne restauracje. Kuchnia chińska, azjatycka. W dużej przewadze. Jest gdzie usiąść. Jest co zjeść. Zobaczcie jakie wystawy. Gotowe rzeczy z plastiku. A przynajmniej można zobaczyć, co podają. Troszkę zgłodniałem. Idę do sprawdzonej restauracji. Tajska kuchnia tuż na rogu. Bardzo malutka, ale przynajmniej wiem, że tam zjem dobrą rybę podaną na ostro z ryżem. Chodźmy. Za lunch zapłaciłem $25 i 30 centów. Duża ryba oraz coconut juice. Czyli przeliczając to na złotówki jakieś 75 zł. Normalna cena. W sumie to nie była jakaś ekskluzywna restauracja. Odkąd tą ulicę George Street odcięli od ruchu, mogą tylko jeździć tramwaje. Są dużo szersze chodniki, także fajnie się spaceruje. W każdym mieście jest jakiś Chinatown. Chińczycy zawsze sobie znajdą i opanują dzielnicę, w której handlują. I wszystko jest w ich języku. Te wzorki, kurwa, których w ogóle nie kumam. Okej.
Chinatown, Ching Chang Chong, portfel wsiąg. Witamy w Chinach. Fajnie tutaj, bo słońce nie dochodzi. Wysokie drzewa. Restauracja przy restauracji. Dosyć przytulnie. No jeść już nie będę, bez przesady. Tajska kuchnia wypełniła mój żołądek. Następne jedzenie wieczorkiem. Ale może bym coś zjadł słodkiego, albo ponczusia, albo... Nie no, oczywiście kawy, muszę się napić, to podstawa. Ta ulica jest dosyć krótka, ale zagęszczona licznymi restauracjami i sklepikami chińskimi. Idziemy dalej. To są słynne ich przysmaki. Słodkie takie ponczusie. Chyba spróbuję jednego. Jak to Chińczycy u siebie, akceptują tylko cash. No w sumie bardzo dobrze. Walczą z bankami. Ale nie mam przy sobie nic, także nie wiem skąd mam wytrzasnąć 60 centów za tego ponczusia. Obeszło się smakiem, trudno, następnym razem. A to jest Sydney Market. To jest stary budynek. I uliczny artysta gdzieś gra. Słyszę, ale nie widzę. Znam tą piosenkę. Tutaj. Trzecia część Sydney Tour dobiega do końca. Następny odcinek prawdopodobnie będzie już na wodzie. Popływamy trochę. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć! If you like Easy Vlog, please like, share, comment, and subscribe. Bye. Thank you. Dai suba and subscribe.